Ekscelencjo, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaproszenie. To jest ogromne wyróżnienie dla mnie, że mogę tutaj w tym miejscu być i po Tomaszu Haliku, który pół roku temu tutaj był, mówić do Państwa. Więc fizyka i transcendencja. Jestem w trochę niezręcznej sytuacji, dlatego że o ile o tytułowej fizyce mam jakoś tam blade pojęcie, to o tytułowej transcendencji w zasadzie żadnego. Ale sytuacja wymknęła się spod kontroli, więc stoję tu przed Państwem z tym tytułem, więc spróbuję coś na temat również transcendencji, styku fizyki i transcendencji powiedzieć. Jedno, co wydaje mi się w tym kontekście bardzo ważne i trzeba to podkreślić od razu, to że transcendencja to nie to samo co Bóg. I ja będę tylko pierwszej kategorii używał. Transcendencja, czyli transkandere, coś co przekracza schody, to coś, co tak naprawdę przekracza świat materialny, czyli to, co uznajemy za świat materialny. Ale ponieważ fizyka z samej konstrukcji opisuje tylko świat materialny, to nie może się wypowiadać ani o istnieniu transcendencji, ani tym bardziej o niej samej. I tu możliwe są dwa fundamentalne założenia. Prymarne tak, transcendencja istnieje, lub prymarne nie, transcendencja nie istnieje. I żadne z tych założeń nie jest ani bardziej, ani mniej naukowe, ponieważ metodami naukowymi nie da się któregokolwiek z tych założeń uwiarygodnić, ani nawet porównać prawdopodobieństwa ich prawdziwości. Otóż świat materialny opisywany jest przez prawa fizyki. Ich istnienie, samo istnienie praw fizyki, które rządzą światem w sposób uniwersalny i powszechny, jest niezwykle zdumiewającym i niezrozumiałym faktem. Do tego później wrócimy. To jest kluczowa rzecz tutaj. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że nasze zachowania, nasze przewidywania, to czego się nauczymy się chodzić, podrzucać piłkę, jeść, zależy od tego, że prawa fizyki są takie same cały czas i działają w sposób uniwersalny. Gdyby się choć trochę chaotycznie zmieniały, po pierwsze by nas bardzo szybko nie było, a po drugie to, czego się nauczyliśmy, byłoby dla nas do niczego nieprzydatne. My cały czas korzystamy z tego, że prawa fizyki są uniwersalne i niezmienne. I to jest absolutnie nieoczywisty fakt. Ale o tym powiemy troszkę później. Tutaj warto rozróżnić dwa znaczenia słowa prawa fizyki. To pierwsze znaczenie to są w cudzysłowie prawdziwe prawa, czyli te, które rzeczywiście rządzą zachowaniem świata materialnego. I te prawa, my stopniowo je odkrywamy, ale jeszcze jesteśmy bardzo daleko od rzeczywistego odkrycia tych prawdziwych praw. One są uniwersalne, niezmienne, doskonałe, eleganckie, proste, piękne. Wszystkie przymiotniki, które możemy pozytywne o nich powiedzieć, to one właśnie takie są. I to są w całej rozciągłości, to są platońskie idee obiektywne. Drugie znaczenie słowa prawa fizyki to prawa tak, jak dzisiaj je rozumiemy. I one w oczywisty sposób się zmieniają. Opis grawitacji Einsteina jest całkowicie różny od opisu grawitacji Newtona. Znaczy z opisu grawitacji Newtona, mimo jej wielkiego sukcesu opisu obrotu Ziemi wokół Słońca, Księżyca wokół Ziemi, spadania, z praw grawitacji Newtona nie zostało absolutnie nic. Koncepcyjnie jest to po prostu nic nie zostało. Zastąpione to zostało przez paradygmat Einsteina, który jest całkowicie różny. Prawo prawdziwe się nie zmieniło. Wiemy teraz, że to Einstein miał rację, a nie Newton. Ale to nasze rozumienie może się zmienić nawet radykalnie. Innym przykładem jest oczywiście mechanika kwantowa, która całkowicie zmieniła nasze myślenie o tym, jak wygląda nie tylko mikroświat. Warto sobie uzmysłowić, że gdyby mechanikę kwantową zawiesić na nanosekundę, mówimy dobrze, niech ona przez nanosekundę nie działa, niech zostanie tylko mechanika klasyczna,
nic z nas nie zostaje, ponieważ w czasie znacznie krótszym elektrony spadają na jądro, jest wielki błysk i do widzenia. My jesteśmy stabilnymi obiektami składającymi się ze stabilnych atomów dzięki mechanice kwantowej. Także to nie jest tylko tak, że to jest jakaś ezoteryczna, mikroskopowa teoria. Od niej zależymy w stopniu całkowitym. I ona jest zasadniczo różna od mechaniki klasycznej. Czy się zmieniła, czy te prawdziwe prawa się zmieniły? Nie. Po prostu poznaliśmy głębiej, lepiej, ale mechanika kwantowa też prawdopodobnie nie jest ostatnim słowem. Mówiąc prawa fizyki, będę miał na myśli to pierwsze znaczenie, czyli te prawdziwe prawa, te platońskie prawa. Dla fizyka w XX wieku w pewnym sensie symbolicznie i antychronologicznie to już nie Arystoteles, ale Platon jest źródłem inspiracji. Te ponad 2000 czy 2500 lat temu, powiedzmy, to było odwrotnie, prawda? Arystoteles był uczniem Platona, teraz wracamy do Platona. Po ponad 2000 lat tak naprawdę Arystoteles rządził w fizyce, to co jest na Ziemi, musimy obserwować i tak dalej. Teraz zaczynamy od idei i dopiero z tych idei pytamy, czy te idee mają zastosowanie w świecie, a nie odwrotnie. Fizyka od ponad 100 lat rozwija się najpierw z czystej myśli, zaproponowaniem teorii, a dopiero potem robimy doświadczenia lub porównujemy z doświadczeniami, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że zbieramy ogromną liczbę obserwacji, po czym siedzimy nad nimi i wymyślamy teorię. Nie tak rozwija się fizyka od ponad 100 lat. I tu warto podkreślić, że ważny dla Platona, w szczególności jestem prawnukiem Wincentego Lutosławskiego, który ustalił chronologię dzieł Platona, w związku z tym to jest mi bardzo bliskie również rodzinnie. Ten atrybut dobra, który dla niego był niesłychanie ważny, dla Platona nie ma jednoznacznego odpowiednika w nauce, więc to nie jest do końca taki byt platoński, tak jak on to widział. Nie zadaje się również w nauce pytania o sens. Odpowiedzi będą zresztą całkowicie różne w zależności od tego, które z prymarnych założeń przyjęliśmy. Wyjdźmy na razie z założenia prymarnego nie, czyli istnieje tylko i wyłącznie świat materialny. W czasach nowożytnych, taką pierwszą epoką, kiedy to założenie zostało jawnie uczynione, co więcej, kiedy w sposób zupełnie nieuprawniony zaczęto uznawać to za pewną i udowodnioną tezę, to było oświecenie. W zachwycie nad tą skutecznością tych praw fizyki, sformułowanych trochę wcześniej przez Newtona, zaczęto usuwać transcendencję najpierw z życia społecznego i politycznego, a potem również z doświadczenia osobistego. I rolę źródła pewności zaczęły przejmować nauki ścisłe. Tutaj trzeba wspomnieć, że ten zachwyt nad naukami ścisłymi na początku nie był powszechny. Wystarczy wspomnieć skazanie i zgilotynowanie Antoine Lavoisier, czyli jednego z największych chemików wszechczasów w czasie rewolucji francuskiej, odkrywcę tlenu i z uzasadnieniem, że republika nie potrzebuje uczonych. Także to oświecenie, to czasami jednak trzeba używać pojęcia, które profesor Staruszkiewicz wprowadził, mroki oświecenia. Otóż skuteczność praw i ten niebywały sukces fizyki, do dzisiaj istniejący, to w zasadzie pochód od sukcesu do sukcesu. Czegokolwiek nie spojrzymy wokół, ten mikrofon, światła, to wszystko jest fizyka, która rozwijała się od, powiedzmy, Galileusza. I tu wystarczy wspomnieć o sobie Einsteina, Pauliego, Diraka, Chandrasekhara, Heisenberga i osiągnięcia w postaci od roweru do samolotu F-35, od powiedzmy, nie wiem, satelitarnej łączności internetowej, od telefonu do satelitarnej łączności, kuchenka indukcyjna, cokolwiek sobie pomyślimy, kamery, które tutaj mamy, wszystko to jest efekt zrozumienia praw fizyki i ich zastosowania. I teraz wydawało się, i to wydaje się do dzisiaj niektórym dowodzić, że do namysłu nad światem,
który nie ma na celu znalezienia takiej kolejnej aplikacji praw fizyki, czy wynalezienia kolejnej technologii, czy wyjaśnienia jakiegoś doświadczenia, jest po prostu zabawą i poważni ludzie nie powinni się tym w ogóle zajmować. I ten proces osiągnął swoją kulminację w genialnym podsumowaniu niczego epoki oświecenia. Bóg umarł, a tak naprawdę w jej silniejszej wersji uśmierciliście Boga i myślicie, że ujdzie wam to bezkarnie. To jest tekst niczego niesłychanie mocny. I dlaczego tak się stało? Dlaczego nauki ścisłe zaczęły zastępować pojęcie transcendencji, tak wszechobecne powiedzmy w średniowieczu? I czy jest to proces nieodwracalny? Czy nauki ścisłe jako źródło pewności już na trwałe przejęły rolę transcendencji? Ten prymat umysłu nad duszą, czy wręcz odrzucenie tej ostatniej, widoczne w kartezjańskim cogito ergo sum, które zwykle się mówi, że to jest stwierdzenie poznawcze, że jaką mam pewność, że istnieje, ponieważ myślę. Natomiast to tak naprawdę było usunięcie z tej trójki animus, spiritus, corpus, usunięcie animus. Więc to był daleko idący przewrót kartezjański, który się zawsze kojarzy jedynie tam epistemologicznie, a powinno się kojarzyć inaczej według mnie. Otóż zostało tylko myślenie jako dowód istnienia, a późniejsza motywacja oświeceniowa pozbycia się tej transcendencji z przestrzeni publicznej jest jedynie początkiem odpowiedzi, dlaczego nauki ścisłe zaczęły przejmować tę rolę źródła pewności. Jednym z powodów jest to, że nauki ścisłe mają tę cudowną cechę, w szczególności fizyka, że człowiek w tych prawach fizyki nic nie może popsuć. Choćby nie wiem jak się nadął, nic nie może popsuć, ani joty. W związku z tym, w tym przypadku nauk innych, w szczególności społecznych, czy nauk o człowieku, człowiek może popsuć wszystko, co niestety z upodobaniem czyni. Dlatego nauki te opisują rzeczywistość często niedoskonałą, czy wręcz chaotyczną. Innym powodem jest to, że fizyka jest nauką prostą, dramatycznie prostą. Mianowicie każde zjawisko rozkłada się na czynniki pierwsze, elementarne i co jest w tym najbardziej zdumiewające i nieoczywiste, te składniki są w każdej sytuacji identyczne. Z czegokolwiek byśmy nie wydobyli, powiedzmy 2 elektronów, chciałbym stąd wydobyć 2 elektrony, to te elektrony, nie pytamy o ich historię, gdzie one wcześniej były, w jakiej rudzie, skąd przywiezione itd. One, do jakich atomów były przyczepione, co w życiu przeszły, one zawsze będą identyczne. I to czyni fizykę nauką dramatycznie prostą. Bo jak ja raz wykonam doświadczenie na 2 elektronach, to potem mówię weź 2 elektrony i dostaniesz to samo, modulomechanika kwantowa, ale powiedzmy tym się nie zajmujmy. W związku z tym te składniki elementarne są identyczne i to powoduje z jednej strony prostotę fizyki, a z drugiej strony jej skuteczność. Ja się nie muszę pytać o historię tych elektronów, żeby dobrze przewidzieć wynik doświadczenia. No chyba, że są splątane z jakimiś innymi elektronami, no ale wtedy muszę wiedzieć również o tamtych, ale pominijmy ten przypadek. W związku z tym sytuacja jest całkowicie przewidywalna i powtarzalna w momencie, kiedy mówimy o tych elementach składowych, elementarnych. I ta pewność jest absolutnie niedostępna innym naukom, ponieważ one, nawet biologii i medycynie, nie mówiąc już o naukach społecznych. Lekarz nie może i być może chyba nie powinien rozkładać pacjenta na czynniki pierwsze i pytać po to, żeby uprościć opis albo zwiększyć szanse przewidywania. Poza tym nic by to nie dało. Organizm jest nie tylko bytem horrendalnie skomplikowanym, znaczy o lata świetlne przekraczającym skomplikowaniem to, co fizyka może o tym powiedzieć, ale również o niesłychanie wyrafinowanej funkcjonalności, która jest współzależna, która jest również bardzo zależna od historii, której nie można sprowadzić do zachowania części składowych.
To znaczy, jeżeli przekroczymy pewien poziom funkcjonalności w rozkładaniu, to już nie zobaczymy, dlaczego to tak jest. A fizyka by chciała, nie wiem, również DNA sprowadzić do zachowań jąder i elektronów, ale by nie zauważyła, dlaczego DNA się replikuje. W każdym razie w tym z jednej strony fizyka zwiększa swoją skuteczność i przewidywalność w sposób niebywały, ale z drugiej strony nie jest w stanie opisywać wystarczająco funkcjonalnie skomplikowanych obiektów. Znaczy, warto tutaj podkreślić, że cechy w związku z tym, że mamy do czynienia z niebywale horrendalnie trudną funkcjonalnością i skomplikowaniem, że cechy na przykład ważne dla lekarza typu intuicja odgrywają również istotną rolę w fizyce, co może nie zawsze to o tym mówimy, ponieważ w bardzo wielu przypadkach rachunków nie potrafimy przeprowadzić do końca i trzeba naprawdę mieć intuicję, które efekty zaniedbać, a które nie. No z tym, że chciałbym, że tak powiem, uspokoić, że na przykład wytrzymałość lin w windach czy przekrój skrzydeł jest liczony do końca, to nie jest intuicja. Tu może warto podkreślić różnicę między matematyką i fizyką. Ponieważ oczywiście matematyka jest językiem fizyki. Znaczy wszystko, co mówimy w fizyce, musi być na końcu zapisane w języku matematyki. Ale jest bardzo istotna różnica. Mianowicie w matematyce przyjmujemy jakieś założenia, sprawdzamy ich wewnętrzną spójność, żeby one nie były sprzeczne i wyprowadzamy wszystkie możliwe twierdzenia. I udowodnienie tych twierdzeń w zasadzie kończy pracę matematyka. Już mamy założenia, mamy twierdzenia. Oczywiście ci najlepsi matematycy wprowadzali takie założenia, w których wystarczająco dużo się da udowodnić i wystarczająco są ciekawe, wystarczająco szerokie. To jest na przykład, nie wiem, przestrzeń Banacha. No to był genialny zupełnie pomysł, bo się bardzo dużo da udowodnić, a jednocześnie bardzo wiele przestrzeni jest przestrzeniami Banacha. Wiemy, że stwierdzenia Gödela, że w końcu napotkamy zdania, które sformułujemy, ale których dowieść się nie da. Są niedowodliwe, mimo że mogą być prawdziwe. No i wtedy pytamy, czy nie rozszerzać założeń. Ale to jest koniec. Dla matematyka on nie pyta, czy te założenia, które zrobił, są ciekawe. On się pyta, czy dużo da się udowodnić, czy jest wystarczająco ogólne. Natomiast w fizyce teoretycznej, sytuacja wygląda inaczej. Mianowicie, podobnie jak poprzednio, jak mówiłem, od ponad 100 lat startujemy z matematycznych założeń, pewnej teorii czy symetrii i wyprowadzamy z tych założeń wnioski i wtedy sprawdzamy, czy te wnioski zgadzają się z doświadczeniem. Po stworzeniu całej teorii przewidujemy jakieś wyniki doświadczeń, no i to wychodzimy z piwnicy i mówimy, nie zgadza się oczywiście. Na ogół się nie zgadza. Jeżeli się nie zgadzają, a tak się dzieje prawie zawsze, znaczy geniuszom się zdarzało, że wyprowadzali teorie, które okazywały się zgodne z rzeczywistością. No Einsteinowi, Diracowi, powiedzmy Heisenbergowi, Landauowi. I wtedy, jeżeli się nie zgadza, a się na ogół nie zgadza, to musimy zmienić założenia, wracamy do piwnicy i robimy od początku. Natomiast nawet obserwacja świata nie powie nam, w którym kierunku mamy zmienić założenia. Dlatego, że teoria mówi o pewnych wnioskach i wtedy dopiero wprowadzamy słownik tłumaczący te byty, jakieś stałe sprzężenia, pola, ekscytację pól itd., na to, co mamy obserwować. I to już jest bardzo trudne. Więc jak coś zaobserwujemy, cofnięcie się wstecz i powiedzenie taka teoria powinna tam być, jest w zasadzie niemożliwe. I chyba nigdy się nie zdarzyło. Zaczynamy znowu od czystej kartki i zaczynamy od początku. Stąd znowu moje przywiązanie do Platona, bo to jest dokładnie tak, jak idee platońskie powinny działać. I teraz, jeżeli jakaś teoria fizyczna, wymyśliliśmy coś i na przykład ta teoria fizyczna mówi, że elektron z protonem nie tworzy stanu związanego, czyli nie ma atomów wodoru, no to wyjdziemy na zewnątrz i mówimy, no są atomy wodoru, czyli ja muszę wrócić i tak ją zmienić, żeby taki bezsensowny wniosek nie był z tej teorii wyprowadzony. Osobiście uważam, a to nie mam na to żadnych dowodów, ale jest moje głębokie przekonanie, że
teoria opisująca nasz świat, ten, który nas otacza, jest jedyną spójną i możliwą. Znaczy de facto te teorie, które były proponowane, czy są proponowane i nie są realizowane w naszym świecie, muszą mieć jakąś wewnętrzną niespójność, której my nie widzimy i musielibyśmy być radykalnie mądrzejsi, żeby spojrzeć na taką teorię i zobaczyć jej niespójność bez wychodzenia z piwnicy. A ponieważ nie jesteśmy radykalnie mądrzejsi, to tworzymy te teorie i porównujemy z doświadczeniem i mówimy, tak, jest lepiej albo nie jest lepiej, ale one, według mnie, nasz świat jest opisywany jedyną spójną teorią, jaka jest rzeczywiście wewnętrznie spójna. Ponieważ nie jesteśmy radykalnie mądrzejsi, porównanie z doświadczeniem jest konieczne i jeżeli okaże się, że nasza teoria jakąś część rzeczywistości opisuje lepiej, to znaczy, że zbliżyliśmy się do tej spójnej teorii. I dlatego zawsze na końcu tej teorii, ze względu na nasze ograniczenia, musimy również porównać to z doświadczeniem. Ale nie od doświadczenia wychodzimy. Ja twierdzę, że dowolnie długo można by się przyglądać jabłkom spadającym w sadzie i byśmy nie wymyślili ogólnej teorii względności. Miliony sadów, miliardy jabłek, nic by to nam nie dało. To musiała być inna myśl, którą miał Einstein, z zupełnie innej strony, żeby coś takiego zaproponować. Otóż fizyka w związku z tym ma możliwość sprawdzenia, czy dane prawo, które jest zaproponowane, poza wewnętrzną spójnością jest w świecie realizowane, czy też nie. I to jest ta różnica z matematyką. Mianowicie my, jak nie jest realizowane, modyfikujemy założenia. W matematyce nie musimy tego robić. Z założeń wyprowadzamy wnioski i to jest koniec naszej pracy. Natomiast w fizyce musimy wrócić i dlatego to jest radykalnie trudniejsze, bo nic nam nie wskazuje, co mamy nowego zaproponować, żeby być bliżej tego, co obserwujemy. I na ogół to jest 99, dowolna liczba dziewiątek procent porażek. Najwięksi mają mało dziewiątek, mniejsi mają więcej dziewiątek, tych procent porażek, ale wszyscy mają porażki. Dlatego, że to nie jest tak, że po prostu patrząc na świat, my od razu wiedziemy, a to jest grupa SU3 razy SU2 razy U1 i jest 6 kwarków chiralnych. No w żaden sposób byśmy tego nie mogli stwierdzić. Patrząc na nas, na protony, na neutrony, byśmy tego nie widzieli. Tu jest kluczowe pojęcie symetrii, które w fizyce teoretycznej znaczy co innego niż zwykle. Prawda? W takim świecie zwykłym mówimy, że symetria jest wtedy, kiedy lewo-prawo się zgadza albo góra-dół. To jest symetria. Symetria w fizyce teoretycznej znaczy coś innego, mianowicie to, że mamy w opisie teorii parametr, od którego nic nie zależy. On się zmienia, więc można powiedzieć, to jakaś lekko paranoidalna działalność. Wprowadzamy parametr, od którego ma nic nie zależeć. No to po co go wprowadzać? Okazuje się, że wszystkie największe teorie, w szczególności kwantowa teoria pola, teoria cząstek elementarnych, również Einsteina, teoria względności, zawsze idzie przez pewien parametr, czy zespół parametrów i na końcu, i ona wtedy łatwo ją sformułować i na końcu pracowicie tak się pytamy, które teorie nie zależą od tych wprowadzonych parametrów. Wszystkie znane teorie wielkie są w ten sposób budowane, a próba wyeliminowania tego parametru się zawsze kończyła porażką. W związku z tym bez fizyki teoretycznej, w której mamy opisy różne, które doprowadzają do tej samej sytuacji doświadczalnej, byśmy tego w ogóle nie widzieli, bo symetria z definicji prowadzi do tych samych efektów doświadczalnych. To tylko teoria może powiedzieć, że takie parametry istnieją. Otóż drugą taką sprawą to jest to, że twierdzenia, czy to w matematyce, czy w filozofii, nie mogą same z siebie uzasadnić założeń, które były przy ich tworzeniu. Nie istnieje również bezpośrednia możliwość sprawdzenia tego, że dane założenia są lepsze czy też gorsze. I stąd istnienie w filozofii od tysięcy lat w zasadzie poglądów całkowicie ze sobą sprzecznych. I
nic się nie dzieje. Znaczy nie można obiektywnie powiedzieć, że któreś poglądy szkół greckich są lepsze, a któreś są gorsze, ponieważ nie ma tego bezpośredniego, obiektywnego sprawdzenia, które istnieje w fizyce. Ja wiem, że teoria Einsteina jest lepsza niż teoria Newtona grawitacji, ponieważ chociażby GPS wskazuje na to, że w teorii Newtona by on źle działał, a w teorii Einsteina działa dobrze, więc to jest bezpośredni dowód na to, że teoria Einsteina jest lepsza. I teraz próbą, jeżeli nie dotyczą te twierdzenia opisu świata, bo wtedy możemy odwołać się do fizyki, to nie możemy ich obiektywnie schierarchizować. Natomiast taka próba autonomizacji filozofii, znaczy próba odizolowania się tego, czy próba wprowadzenia obiektywnych kryteriów, czyli odarcia naszego myślenia z akcydensów i dotarcia de facto do takich stwierdzeń, które mocą swojej oczywistości będą prawdziwe. Znaczy, że już nie musimy odwoływać się do jakichś innych kryteriów, one są po prostu obiektywnie, oczywisty sposób prawdziwe. To była, czyli zestawienia tych jedynie zdań pewnych takich, samych z siebie, bez odwoływania się do czegokolwiek, w szczególności do transcendencji, została w filozofii to najbardziej systematycznie podjęta przez Kanta na gruncie przygotowanym przez Kartezjusza, Spinozę czy Leibnica. I miało to przygotować filozofię do wprowadzenia takich samych standardów i takich samych pewności i powtarzalności, jakie wprowadzili do fizyki Kopernik, Kepler, Galileusz czy Newton. I niektórzy w czasach oświecenia, tutaj oczywiście sztandarową postacią jest Voltaire, i pod wrażeniem skuteczności tych praw fizyki próbowali przenieść uniwersalność tych praw na nauki społeczne z dramatycznym skutkiem. Wiemy, że najpierw chociażby wymordowanie Vendée w czasie tuż po rewolucji francuskiej jest wdrożeniem takiego próby wprowadzenia idealnego społeczeństwa. Jeżeli jednostka się nie zgadza, to trzeba ją wyeliminować. I ta próba wprowadzenia tej pewności w filozofii czy naukach o człowieku czy społecznych, bez odwołania do bytów zewnętrznych czy do transcendencji, poniosła całkowitą porażkę. I po odrzuceniu transcendencji zostaliśmy tak naprawdę sami, bez tego poczucia pewności, ponieważ fizyka daje pewność, ale jedynie w świecie materialnym. Jeżeli pytamy o coś innego, to tej pewności nie mamy. I tu można zacytować wstęp do Fausta Goethego. Tam das ste ich nun ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. I tak zostaliśmy, znaczy jesteśmy równie mądrzy, jak byliśmy wcześniej. Czy jednak rzeczywiście fizyka jest takim źródłem pewności? Ja o tym do tej pory mówiłem, że inne nauki nie dają tej pewności, a fizyka daje. Otóż nie do końca. Do końca XIX wieku, czyli wtedy, kiedy usiłowano to wprowadzić jako wzór niedościgły pewności w nauce, do końca XIX wieku rzeczywiście się wydawało, że prawa fizyki były całkowicie deterministyczne. Teoretycznie całą przyszłość wszechświata można było przewidzieć, całą przeszłość wszechświata odtworzyć, znając stan obecny. I wydawało się, że ta pewność jest absolutna. Znaczy to, czego nam brakuje, to znajomości stanu świata, ale to jest techniczny problem. Natomiast gdybyśmy znali ten stan świata, to byśmy całość świata mogli odtworzyć i przewidzieć. Jednak fizyka w XX wieku sytuację tę radykalnie zmieniła. Okazało się, że jest do pewnego stopnia immanentnie indeterministyczna. To znaczy nawet znając stan świata, już pomijając fakt, że nie można znać stanu świata, ponieważ w mechanice kwantowej znajomość stanu niszczy ten stan. Otóż nawet znając stan świata, my nie możemy przewidzieć jego przyszłości, ponieważ istnieje indeterminizm w zachowaniu konkretnych, pojedynczych bytów kwantowych. I pojęcie powróciło
horrendum dla oświecenia, czyli pojęcie tajemnicy. Czegoś immanentnie zakrytego, czegoś, do czego nie mamy dostępu, czyli wiedzy dla nas całkowicie niedostępnej. I burzył się przeciwko temu Einstein. On twierdził, że Bóg nie gra z wszechświatem w kości. Nie może być takiej swobody, czy też nieokreśloności tych wyników. Ale wydaje się, że ten indeterminizm, to jest Nagroda Nobla, prawda, w zeszłym roku, że ten indeterminizm jest jednak w nasz świat wbudowany. I do tego dochodzi jeszcze drugi element, mianowicie istnienie stałej kosmologicznej we wszechświecie, która wypełnia cały wszechświat. I ona powoduje, że my jako cząstki, masywne, nawet czekając nieskończenie długo w naszym, tu byśmy czekali nieskończenie długo do końca wszechświata, zobaczylibyśmy tylko kawałek wszechświata, małą część, być może nieskończenie małą, jeżeli jest on nieskończenie duży. Zobaczylibyśmy tylko pewną kulę, która nas otacza i nic więcej. W związku z tym to jest kolejny element, który mówi, że o pewnych częściach wszechświata, być może wielkich, być może znacznie większych niż nasz, nie będziemy potrafili nigdy nic powiedzieć. Nawet jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o świecie materialnym, to ja nie angażuję żadnej transcendencji w to. To jest świat materialny, ogólna teoria względności, rozwiązania Einsteina. To czysta fizyka, która mówi, że nie będziemy mieli do większości wszechświata dostępu. Chyba że hipoteza Rogera Penrose'a, nad którą wspólnie z nim pracuję, jest prawdziwa, znaczy będzie przejście do następnego eonu i zobaczymy wstecz. To wtedy może tak. Dobrze, w ten sposób fizyka, będąc najbardziej ścisłą ze wszystkich nauk, zadającą najbardziej fundamentalne pytania, wycofała się z absolutnej pewności, nawet ona. Ale nie wycofała się z istnienia samych uniwersalnych praw. To są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to są prawa, a to, że te prawa nie pozwalają nam w sposób ścisły przewidywać przyszłości, to jest stwierdzenie inne. I istnienie takich uniwersalnych, pięknych, prostych i eleganckich praw, bo tylko takie opisują rzeczywistość, żadne inne, jest niewytłumaczalnym faktem. Dlaczego takie prawa istnieją? Po pierwsze. A po drugie, dlaczego istnieje świat, który jest tym prawom poddany? Czyli pytanie Leibniza, dlaczego istnieje coś, a nie nic? Chociaż z punktu widzenia zarówno mnie jako platonika, jak i mnie jako fizyka teoretyka, podstawowe jest istnienie praw. Świat, który im podlega, jest wtórny. I dlatego pytanie o stworzenie świata nie jest dla mnie pytaniem o stworzenie tego świata. Jakiś wielki wybuch czy coś, no zawsze to był absurd, ale powiedzmy. Tylko pytanie o stworzenie praw. Natomiast to, że z tych praw wyemanował świat, który jest im poddany, jest wtórne dla mnie. Bez praw nie byłoby świata. A mogłyby być prawa bez świata. I to też byłaby piękna fizyka teoretyczna. Tylko że nie miałoby kto się nią zachwycać. I faktem dla mnie istnienie tych praw, co jest całkowicie niewytłumaczalne z punktu widzenia nauki i nigdy to pytanie do nauki należeć nie będzie. Bo nauka korzysta z tego, że są prawa, ponieważ je odkrywa coraz lepiej, ale nie może uzasadnić, dlaczego te prawa istnieją, ponieważ każde kolejne prawo, które się wymyśli, jest pytanie, dlaczego ono obowiązuje. I na to pytanie odpowiedzi wewnątrz nauki nie ma. I ten fakt dla mnie, że te prawa istnieją i są, no naprawdę są, my skrobiemy po powierzchni, ale to, co wyskrobaliśmy, jest już ekstatycznie piękne w opisie świata, jest zgodne z moim założeniem prymarnego tak, który ja uczyniłem, ale to nie jest żaden dowód dla kogoś, kto powiedział prymarne nie. I może kończąc powiem, że dla ludzi zajmujących się naukami ścisłymi i jednocześnie zakładających prymarne tak, no bo jeżeli zakładają prymarne nie, to się po prostu zajmują naukami ścisłymi i nie zadają tych pytań. Jeżeli ktoś zakłada prymarne tak, to jest całkowicie oczywiste, że jakiekolwiek próby empirycznego dowodzenia
twierdzeń o transcendencji są nie tylko skazane na niepowodzenie, ale są wręcz szkodliwe. Dlatego, że one niby powodują, że jako fizyk wypowiadam się o dziedzinie, o której nie mam żadnego prawa się wypowiadać, ponieważ metody, które stosuję do opisu świata materialnego, z definicji nie opisują, czy też nie mają zastosowania do świata transcendencji, która świat materialny przekracza. Jeżeli by zaczęły się stosować, to oznaczałoby, że to nie jest transcendencja, tylko świat materialny. I to znowu byśmy wrócili do punktu wyjścia. Jednocześnie zostaliśmy obdarzeni rozumem, a nawet, co jest dla mnie najbardziej zdumiewające, zostaliśmy obdarzeni samoświadomością, czyli zdolnością do oceny naszego własnego myślenia. Ja myślę, że tym się odróżniamy świadomość jest powszechna w świecie. Rośliny mają świadomość, oczywiście zwierzęta, natomiast samoświadomość, że my potrafimy wejść na poziom meta, spojrzeć na swoje myślenie i je zrozumieć lub zmodyfikować, a nie reagować na bodźce, jest sprawą niebywałą zupełnie. I w ogóle nie wiadomo, dlaczego ona miałaby powstać, ponieważ jest ona do niczego niepotrzebna. To, że ja mogę wziąć kopertę i na kopercie z pierwszych zasad wyliczyć temperaturę środka jądra gwiazdy odległej o 100 milionów lat świetlnych, a potrafię, po co mi to? Dlaczego ja jestem obdarzony taką możliwością, taką umiejętnością? To jest mi do niczego niepotrzebne, ani do przeżycia, ani do reprodukcji może się przyda, ale generalnie do przeżycia nie. Po co dlaczego ja to mam? Otóż daje to możliwość spojrzenia również na nasz stosunek do transcendencji. Znaczy my mamy pewien emocjonalny, intelektualny stosunek do transcendencji, który już nie jest oceniany, czy też w ramach praw fizyki, ale taki mamy. I teraz my, nawet jeżeli nie jesteśmy jej w stanie zrozumieć tej transcendencji, zresztą Bóg, którego ja byłbym w stanie zrozumieć, byłby mało interesujący według mnie. Więc chyba lepiej, że go nie rozumiem. Otóż ten namysł nie należy do fizyki w żadnym razie, rządzi się innymi prawami i dlatego pytania, jaka jest transcendencja, czy ona jest Bogiem w tym sensie, że ma konotacje związane z transcendentną etyką, zbawieniem, rolą człowieka i tak dalej. Te pytania ja je zadaję, bo jestem obdarzony rozumem, ale absolutnie nie mogę stosować metod fizycznych, nie mogę się wypowiadać na ten temat jako fizyk i to pozostaje kwestią wiary. Dziękuję bardzo.